Gaming.eu. Old school, new school, all school. Unboxing. Da 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 da. Dzień dobry! A na ten dzień czekaliśmy niemal 15 lat, półtorej dekady i wow! Wow! Jest! Tutaj! Duke Nukem Forever po ponad 14 latach trafił wreszcie do naszych rąk. Dziś jego europejska premiera i śmieszna sprawa, gdy pierwszy raz go ogłaszano, części z was pewnie nie było jeszcze na świecie. W rękach mam właśnie edycję kolekcjonerską Balls of Steel, w skład której wchodzi... Co my tu mamy? Po piersie 100-stronicową książkę, pocztówki, naklejki, komiks, papercraft, żetony, talie kart, kości i certyfikat autentyczności. Tak przynajmniej rzeczy lista poniżej. Z drugiej strony mamy trochę obrazków. To wersja na PlayStation 3, ale jeśli wejdziecie na naszą stronę arn.eu, znajdziecie tam też zdjęcia z wersji Xboxowej. Dobra, jazda z tym koksem. Pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że pudełko jest troszeczkę mniejsze niż się spodziewałem. Ostrożnie. Nie uszkodźmy opakowania. Byłoby lepiej, gdybym to naciął. Okay. Do 3 razy szybko. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nawet przebrałem się idealnie do okazji. Tak jak Duke. Pięknie. Okej. Cóż kryje nasze pudełko? 15 lat zajebistości kryje się wewnątrz i wygląda na to, że nie jestem dość silny, aby się doń dostać. Bardzo nie chciałbym go uszkodzić. Proszę bardzo. Udało się. Wytrychem. Co my tu mamy? Powolutku. Na samej górze. Okej. Zacznijmy od kart. Są małe. Dużo mniejsze niż sądziłem. Pudełko mierzy sobie niecałe 7 cm, czyli sądzę, że są one wielkości, bo ja wiem, połowy standardowych? Nieważne. 2 kości do gry. Leciutkie, tanie, ale przyjemne. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta edycja jest trochę tańsza niż standardowe edycje kolekcjonerskie, które oscylują w granicach 500 zł. Ta kosztowała mnie 250, 300, czyli jak na swoją cenę zdecydowanie wydaje się warta pieniędzy, mimo swoich niepokaźnych rozmiarów. Są żetony. Cóż mamy dalej? Książeczka. certyfikatem autentyczności.
numer 79609. Haha, 69. Dirk byłby dumny. Hologram. Cóż dalej? Wstęp. O. Nie będziemy oglądać jej całej. Troszkę artów. Haha! Nie mogę się doczekać, żeby zagrać. Design plansz. Lokacje. Chcecie zobaczyć więcej? Polecam kupić. Cóż mamy dalej? Komiks, chociaż szczerze mówiąc wydanie bardziej przypomina ulotkę. Okay. Nie będziemy go czytać. Papercraft. Możemy wyciąć sobie i posklejać swojego własnego Duke'a ze świńską głową. Jej! Mamy też instrukcje w kilku językach. Jedyny minus to fakt, że kartka nie jest perforowana, więc musielibyśmy wyciąć manualnie. Ja nie będę tego robił. Jestem zbyt leniwy. Co dalej? Naklejka. Nieimponujące. Oraz prawne oświetlenie. Tak powinno być ładniej. Gra. Tarata, tarata. Tarata, tarata. Oczywiście, tak jak się spodziewałem, ten sam nadruk. Dla zainteresowanych? Na wersji na PlayStation. Chodźże tu. 4-gigabajtowa instalka. A ja powinienem wyczyścić paznokcie. Nie! Jestem prawdziwym mężczyzną. Prawdziwi mężczyźni nie czyszczą paznokci. Au! Pocztóweczki z Duke'iem. Spójrzmy po kolei. Everest. Kosmos. Duke skopał dupę Johnny'ego Cage'a. Kasyno. I rekin. Super. No i ostatni punkt programu. Po pierwsze, wow. Dużo fajniejsze niż się spodziewałem, szczerze mówiąc. Jest dość ciężkie. Materiał wydaje się... nie mam pojęcia co to, ale nie... na pewno nie plastik. Jest zimne. Masywne. Tylko troszkę małe. Ma lekko powyżej 12 cm wysokości. Wyjrzyjmy go sobie ze wszystkich stron. Nie ma niespodzianki. Wyprodukowany w Chinach. Wygląda z tyłu. Tak wygląda z boku. No dobrze. Skoro mamy jeszcze chwilkę, zobaczmy co znajduje się wewnątrz pudełka. Wow. Nigdy nie spodziewałem się, że
kiedykolwiek będę trzymał w rękach Duke Nukem Forever, a już na pewno nie w wersji na PlayStation 3. 14 lat temu nie marzyłem nawet, że PlayStation 3 kiedykolwiek będzie istnieć. Co tu mamy? Króciutka instrukcja, płyta. Niestety żadnych dodatkowych bonusów w pudełku. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Może rozpakujemy coś ciekawszego?